Cześć, nazywam się Michał Rokosz, jestem partnerem w funduszu Innova Venture Partners. Nasz fundusz inwestuje w najlepszych i najambitniejszych przedsiębiorców z Europy Środkowo-Wschodniej. Jednym z takich przedsiębiorców jest Tytus Gołas, który zbudował firmę Tidio. Innova jest inwestorem w Tidio od 2 lat i Tytus opowie nam o tym, jak do tej pory budował firmę, co planuje dalej i co było kluczowe, żeby odnieść sukces, jaki do dzisiaj ta spółka odniosła. Cześć Tytus. Cześć Michał, cześć. Na początek, jakbyś mógł przybliżyć, czym jest Tidio jako firma, jako produkt i co do tej pory udało Wam się zbudować? Super. Wiesz co, to może Ci odpowiem tak, jak opowiadam kandydatom na rozmowach kwalifikacyjnych. Więc my założyliśmy Tidio 7 lat temu. Założyliśmy Tidio, które było początkowo live chatem, który został stworzony de facto w 2 tygodnie. I przez te 7 lat zmieniło się dużo. Z 3-osobowego teamu obecnie zatrudniamy ponad 120 osób. Z live chatu staliśmy się tak naprawdę bardziej customer service platform dla małych firm, oferując nie tylko live chat, ale również chatboty, zarządzanie kontaktami. Mamy własne narzędzie e-mail marketingu i w tym momencie idziemy bardziej w kierunku takiego customer experience platform, czyli że jeżeli jesteś małym przedsiębiorcą i zaczynasz swoją przygodę w internecie, to będziesz potrzebował 2 rzeczy. Hosting, czyli Shopify, WordPress lub jakakolwiek inna platforma, na bazie której Twoja strona czy Twój sklep będzie oparta. I właśnie Tidio, żeby ten ruch obsługiwać, żeby klienci mogli sobie porozmawiać, kiedy wejdą na Twoją stronę, żebyś mógł im wysłać następnie mailing, żeby w momencie, kiedy opuszczą koszyk, my się przypominamy. Więc tak, to jest dokładnie to, co robimy, no i wydaje mi się, że dopiero jesteśmy w kilku procentach tej całej drogi. Live chatów jest na świecie bardzo, bardzo dużo. W Polsce mamy kilka. Tak. Jakbyś mógł trochę powiedzieć o skali, jak Wy się plasujecie na tym rynku? Jak dużą firmę poza tymi 120 osobami udało Wam się zbudować do dzisiaj? My bardzo, jeżeli chodzi o sam live chat, który jest jakby jednym z kilku produktów, które oferujemy, w tym momencie to jest około ponad 6% rynku. Jesteśmy de facto zaraz za live chatem, a niektóre statystyki pokazują, że jesteśmy przed live chatem. 6% rynku globalnie. Globalnie, tak. Wszystkich live chatów na świecie. Czyli co 16 live chat to jest live chat de facto Tidio. To jest duża liczba. No i dynamicznie na tym rynku rośniemy, no bo w ciągu ostatniego kwartału, gdy rynek praktycznie był cały flat, czyli nie rósł, my urośliśmy o 1 punkt procentowy na bazie statystyk Bullfree, które są w miarę wiarygodne, więc tak to w tym momencie wygląda. Kiedy numer 1? Mam nadzieję, że niedługo. Im szybciej, tym lepiej. A jaki to jest dystans do numeru 1? Wiesz co, tak, w tym momencie mamy około 300 000 stron, które obsługujemy, a numerem 1 jest TAF, który to jest 700 000 stron, tylko my za nasz produkt pobieramy pieniądze, TAF tu nie pobiera, więc więc to też pokazuje tak naprawdę, jak dynamicznie się rozwijamy i w tym momencie szybciej zgarniamy procent rynku niż oni. Oni urośli bodajże w ciągu ostatnich 3 miesięcy 0,4-0,5%, musiałem dokładnie spojrzeć na liczby, a my pod tym ponad 1,5% 1,1, 1,2. Czyli gonicie. Mam nadzieję, że za parę lat nagramy kolejny podcast, jak już będziecie niekwestionowanym numerem 1. I nie tylko w live chatach. I nie tylko w live chatach. Słuchaj, Ty jesteś jednym z najlepszych founderów, produktowców, jakich znam. Jakie macie wyzwania w kontekście produktu w tej chwili przed sobą? Miałem słyszeć. Wiesz, teraz ten produkt wygląda zupełnie inaczej niż na przykład my rozpoczęliśmy naszą współpracę. 3 lata temu to był tak naprawdę jeden zespół produktowy. My głównie właśnie fokusowaliśmy się na live chacie. Był jeszcze moment, w którym pracowaliśmy wtedy na chatbotach i to był taki produkt, który też dość sporo odmienił. W tym momencie mamy w planach, że w Tidio będzie ponad 11 zespołów produktowych, czyli w tym momencie jest około 4-5, więc praktycznie chcemy podwoić. Te wyzwania są zupełnie inne, bo co innego jak tworzysz tak naprawdę jedną kategorię produktu, a co innego jak tych kategorii jest kilka i tak naprawdę każdy musisz konkurować z kimś, kto ma 100% fokus i też jakby wyzwania klienckie są też inne, w sensie ci klienci, których mamy, to są często małe firmy, gdzie produkt musi być łatwy, produkt musi być dostępny, produkt musi spełniać ich wymagania i pracować na dużej skali, co też de facto jest wyzwaniem, bo jak się ma dużą skalę, to zmienisz jakikolwiek feature i w tym momencie to nie afektuje na kilkaset osób, to nie afektuje na kilka tysięcy, tylko to afektuje de facto na kilkaset tysięcy różnych użytkowników, więc to jest ciężkie i
tym momencie zarządzanie produktem wygląda zupełnie inaczej, no i wydaje mi się, że też przecieramy szlaki, jeżeli chodzi w ogóle o zarządzanie wieloma produktami w ramach jednej firmy i w ramach jednego dużego produktu, bo de facto to nie jest tak, że my mamy, wiesz, TDO, e-mail marketing pod osobną domeną, TDO chatboty pod osobną domeną, TDO live chat pod jeszcze osobną domeną. Wszystko jest w jednym produkcie i jeżeli przychodzisz po live chat, to musisz mieć odpowiednie doświadczenie, a jeżeli przychodzisz po chatboty, to też musisz mieć odpowiednie doświadczenie. Ty bardzo duży fokus kładziesz na budowę kultury organizacyjnej. U Ciebie ważny jest dział People and Culture. Wśród tych 120 osób, jak duży jest zespół, który odpowiada za ten obszar? W tym momencie będziemy dobijać do blisko 10 osób. No i w następnym roku na pewno będziemy jeszcze bardziej skalować ten zespół. No i to jest taki jeden, by powiedział, jeden z najważniejszych zespołów, bo de facto to jest, wiesz, jakby zespół, który jakby zatrudnia inne zespoły, zespół, który dba o to, jaką kulturę my jako firma budujemy, jak ludziom się pracuje. I zespół, który ma bardzo duży impact na te sfery, więc tak, to jest taki no-brainer, że People and Culture był zawsze ważny i jest jednym z najważniejszych zespołów TD. Myślę, że większość ludzi, jak to usłyszy, to będzie przecierało oczy ze zdumienia, że na 120 osób aż 10 to jest ten dział. I jak myśmy inwestowali, miałeś jedną osobę w tym zespole. Jakby skąd decyzja o tym, żeby tak duży fokus właśnie na tą funkcję położyć? Wiesz, ja zawsze się nad tym zastanawiałem i jak sobie popatrzysz na różne startupy czy na różne firmy, zawsze to jest problem, często są to problemy ludzkie, w sensie nie możesz na przykład uruchomić kolejnego kanału akwizycji, bo nie masz odpowiedniego człowieka, nie możesz uruchomić kolejnej kategorii produktów, bo nie masz odpowiedniego człowieka, więc to jest kluczowe, jeżeli chcesz się rozwijać, to musisz jakby w jak najszybszym tempie zatrudniać jak najlepszych ludzi, tylko oni muszą jakby spełniać pewne wymagania i muszą mieć pewnego rodzaju kompetencje. Tylko problem jest taki, że na rynku tych ludzi jest ultra mało. W sensie to nie są czasy, gdy 20-30 lat temu rynek wyglądał zupełnie inaczej. Ktoś z 10, 20, 30-letnią wiedzą był w jakiejś tam kategorii. Teraz tak naprawdę te kategorie tworzą się jedna po drugiej. Wiesz, pewnie nie wiem, 10 lat temu to byśmy nie gadali o blockchainie, bo blockchain był tak niszową i tak nową technologią, że nikt nie przykładał do tego, że taki ogólnopojęty mainstream nie przykładał do tego większej wagi. No więc to jest, znaczy pozyskiwanie wysoko wykwalifikowanych specjalistów to jest ciężka rzecz. Wydaje mi się, że szczególnie teraz po COVID-zie, kiedy globalizacja jest tak mocna, jaka nie była tak naprawdę nigdy wcześniej, że polskie firmy technologiczne nigdy tak szybko nie podnosiły wynagrodzeń, nigdy tak dużo zagranicznych firm nie rekrutowało ludzi w naszym kraju, więc to już nie mówimy tak naprawdę o tym, że my jakby działamy w Szczecinie, Warszawie, w Polsce, tylko mówimy o całej Europie, a zaraz będziemy mówili o całym świecie, a to, że nie mówimy jeszcze tak mocno o Stanach i chociaż to też się dzieje, to jest na przykład są takie problemy jak strefa czasowa, na co też pewnie znajdzie się jakieś rozwiązanie. Okej. Jak dużo czasu ty poświęcasz oprócz tego działu na właśnie ten aspekt? Wiesz co, tak mi się daje 20-30% w tygodniu. Okej, czy to jest bardzo duży obszar? Tak, ja liczę rekrutację, liczę wszystkie rozmowy kulturowe, bo to też wiesz, też to jest tak, że budowanie kultury to jest taki ciągły proces i my się często zastanawiamy, jakby patrzeć na nasze core valuesy, w jakim kierunku chcemy iść, czy chcemy iść w kierunku takim, czy to ma takie znaczenie, czy to nie ma takiego znaczenia. Więc dużo czasu poświęcamy na podtrzymywanie tej kultury, sprawianie, żeby ona się stawała coraz lepsza, rekrutację nowych ludzi i tego trochę jest. Plany rekrutacyjne to też jest tak naprawdę, inaczej ludzie w tym momencie to jest, jak popatrzysz ogólnie na naszą strukturę kosztową, to jakby ludzie w tym momencie to jest największa wartość, no i na to tak naprawdę trzeba poświęcić jak największą ilość czasu. Wiesz co, ja pamiętam kiedyś rozmawiałem z Mariuszem Graleskim, który jako jedną z pierwszych osób w zespole miał człowieka od People and Culture, czyli Lucka Samułowskiego. I sporo ludzi się go pytało, dlaczego tak wcześnie. I Mariusz powiedział takie mądre zdanie, że miałem kilkuosobową firmę, mam zbudować 1000-osobową firmę. Jakby kluczowe jest, żeby ściągać świetnych ludzi, sprawiać, żeby oni stawali się jeszcze lepsi i ich utrzymywać. I że to jest coś, w co
po prostu nie ma lepszej inwestycji niż w tym kierunku i uważam, że super, że wy w tym kierunku jakby idziecie. Natomiast powiem Ci, że kultura, valuesy to jest często taki buzzword, który ludzie nie do końca wiedzą, co za tym stoi. To co to znaczy te Twoje 20% fokusu, ten cały dział People and Culture, właśnie w jaki sposób pracujecie nad tym, żeby mieć fajną kulturę, żeby mieć dobre valuesy i inne tego typu rzeczy? Wiesz co, posegmentujmy sobie to na przykład. Jeżeli rozmawiamy o samym dziale People and Culture, to tak naprawdę w tym momencie to są, ja pracuję z Eweliną, która jest świetną specjalistką i to, jak TD wygląda teraz People and Culture, to też tak szybko rekrutujemy ludzi. Te wszystkie dobre rzeczy, jakie się dzieją, to jest 95-99% tak naprawdę jej zasługa. Przepraszam, że Ci przerwę. Tak szybko rekrutujemy ludzi, to jakie to jest tempo? Około 25-30 osób kwartalnie. Wow, czyli 10 osób co miesiąc Tak, startuje. Tak, to się wydaje mało, ale wiesz, to jest, inaczej to jest 10 osób, które musisz wdrożyć, 10 osób, które muszą raportować do liderów, więc musisz tak naprawdę zbudować strukturę. 10 osób, które musisz znaleźć i często to jest tak naprawdę walka osoby. To nie jest tak, że mamy, kiedyś tak było, że był na przykład, nie wiem, 50-osobowy lejek, tak książkowo się mówi, 50-osobowy lejek, osób, które aplikowały, powiedzmy, nie wiem, 15 przychodziło na pierwszą rozmowę, 5 do zadania testowego, a 3 dostawały oferty i sobie wybierałeś, dobra, zatrudniam jedną, drugą lub trzecią osobę. Teraz to się odwróciło, w sensie to my konkurujemy o najlepsze osoby, to my konkurujemy o najlepsze talenty, a nie do końca to jest tak, że to oni konkurują o nas. To wracając do kultury i valuesów. Tak. My z Eweliną, jak rozmawialiśmy, jak dział ma być skonstruowany i za jakie rzeczy de facto chcemy się rozliczać, to w tym momencie to są 3 rzeczy. Czyli to jest tempo rekrutacji, czyli jak szybko, jak dobrych ludzi zatrudniamy. No i patrzymy na przykład, nie wiem, ile osób u nas przejdzie na przykład okres próbny, ile osób zostanie na przykład z nami po roku, czyli że to nie chodzi o ilość, nie chodzi o to, żeby wiesz, że 30 osób do ciebie aplikuje, 30 osób zatrudniasz, to totalnie nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby te osoby zakomodowały się w kulturze, żebyśmy byli z nich zadowoleni, żeby oni byli zadowoleni też z nas, bo to też jest ważne, jak nie najważniejsze. Druga rzecz jest taka, że chodzi o ENPS, czyli Employer Net Promoter Score, czyli to, jak ci ludzie polecają pracę w TDO. Czy poleciłbyś pracę swojemu znajomemu w TDO, czy byś nie polecił pracy. I to systematycznie idzie do góry. Rok temu mieliśmy w Szczecinie zupełnie innej kulturze organizacyjnej. NPS z mniejszą ilością osób, NPS na poziomie pomiędzy 40 a 50 na całą firmę. Wiesz, gdy to były zupełnie inne warunki. Teraz ten NPS przekroczył ponad 50, waha się tak 53, 50, 55 i pomimo tak naprawdę, że bardzo duża ilość osób do nas przychodzi, rozmawialiśmy wiele case'ów ludzkich, wiele case'ów się udało ogarnąć. Kultura jest też zupełnie inna i to jest duże osiągnięcie, bo tak naprawdę firmy mają ten problem, że im firma jest większa, ten NPS spada, no bo zmienia się całe środowisko, w sensie już nie pracujesz w jednym zespole w Szczecinie, się lubicie i wszyscy się znacie jako Sekonia od 2 lat, tylko nagle ci ludzie są po całej Polsce, jak nie już po całej Europie powolutku. I trzecia rzecz, to jest dla mnie najważniejsze jako CEO TDO, to jest rekrutacja osób na stanowisko VP. I to jest rzecz, która jest chyba najcięższa w tej całej robocie, bo ona się... To są osoby bezpośrednio raportujące do Ciebie. Tak, VP, C-level, chodzi o poziom osób raportujących bezpośrednio do mnie i to są dwie rekrutacje w tym roku przykładowo. My szukamy na VP of Customer Experience i szukamy osoby jeszcze na VP of Acquisition i to są ekstremalnie ciężkie rekrutacje, bo my nie mówimy tak naprawdę o Polsce, gdzie wiadomo, staramy się znaleźć tych kandydatów z Polski, ale firm SaaS-owych jest mało, firm internetowych jest trochę więcej, ale często one nie są oparte na takich samych fundamentach, na których TDO jest oparte. Więc jakby ciężko nam znaleźć specjalistów, którzy mogliby nam powiedzieć, ok, ja zrobiłem tak, wy może zróbcie tak, bo tak wynika z mojego doświadczenia, a my chcemy takie osoby i to jest rekrutacja już po całej Europie, direct search po całej Europie, przykładowo na stanowisko VP of Acquisition, tych prób kontaktu łącznie, jak ostatnio liczyliśmy, to było pomiędzy 600 a 1000
czyli Do tylu osób się odzywaliście. tak, i nadal nie znaleźliśmy tej osoby. Mamy inne stanowisko w VP of Customer Experience, ono idzie o wiele, wiele lepiej, o wiele, wiele szybciej, ale to jest ogólnie ten level, że dopiero zamykasz rekrutację po 100-150 interviewsach. No i to jest tak naprawdę może być. Wow. W interviewsach, no, myślę, phone screening, pierwsza rozmowa, ten cały. Pamiętam kiedyś ty miałeś warsztaty rekrutacyjne i powiedziałeś mi takie zdanie, że to był dla ciebie game changer, bo wcześniej nie umieliście rekrutować, a teraz to Tak. robicie dobrze. Co to znaczy, że wcześniej nie umieliście rekrutować i co to znaczy, że się rekrutuje dobrze? Tak. Rydelo kiedyś powiedział, że jak nie patrzysz na siebie sprzed roku i nie uważasz, że byłeś kompletnym głupcem, to znaczy, że się nic nie nauczyłeś. Ja bym teraz powiedział, że wtedy nie umieliśmy rekrutować i teraz potrafimy rekrutować i pewnie jak za rok mnie zapytasz, to też odpowiem to samo. Ale tak, to był dla nas duży game changer. Wy akurat tam zorganizowaliście warsztaty z Luckiem, za co jestem dozgodnie wdzięczny. I Lucek tak naprawdę pokazał nam, na czym polega prawdziwa rekrutacja. Rekrutacja nie oparta na gut feeling, rekrutacja nie oparta na emocjach, rekrutacja oparta na atrybutach, czyli masz podstawowe atrybuty IPA, czyli intelekt, pasja, ambicja i do tego jeszcze masz 4-5 atrybutów danej osoby, czyli na przykład result oriented, czy ona jest sfokusowana na rezultatach. Robi na przykład, nie wiem, przykładowo, jak mamy kandydatów na stanowisko akwizycji, no to pytamy, robiłeś tą kampanię marketingową i ktoś nam opowiada, robiłem taką kampanię, to było tak, zorganizowałem tak, zatrudniłem tego, było to. No ale jak to się przełożyło na KPI? No to się tak przełożyło. No ale wtedy była pandemia, więc i tak rośliście. To skąd wiesz, że te akcje, które zrobiłeś, się przełożyły? I de facto na takie pytania bardzo mała ilość kandydatów jest w stanie przejść dalej. I każdy z tych atrybutów to jest książka z kolejną dawką informacji, z kolejną dawką pytań, więc to jest naprawdę duża rzecz i my ciągle zgłębiamy. Każdy z tych atrybutów może być studiowany przez lata i każdego możemy się uczyć przez lata. Każdy nowy rekruterka, która dołącza do Tidio, też de facto powinna znać te atrybuty i to się właśnie dzieje, więc to jest zupełnie inny level. Jakbyś miał podpowiedzieć 2-3 rzeczy Tytusowi sprzed 2 lat albo founderowi, który jest na etapie Tidio 2 lata temu, co powinien zmienić w rekrutacji albo na co położyć nacisk, to co by to było? Myślałem o tym, to jest dobre pytanie. Tak, pierwsza rzecz, rekrutacja zdalna. W sensie to, że jakby wydarzył się COVID, to jest zła rzecz, ale to, że jakby przeszliśmy do pracy zdalnej, to była bardzo dobra rzecz dla kultury organizacyjnej, więc na pewno bym od razu uruchomił rekrutację zdalną, bo to by nam wtedy bardzo dużo rzeczy ułatwiło. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, chyba bym starał się o wiele szybciej rozwijać dział People and Culture, w sensie o wiele szybciej. I wydaje mi się, że my trochę leciliśmy za wolno, w sensie mieliśmy na przykład, nie wiem, jak my rozmawialiśmy na przykład podczas pierwszej rundy, to przecież w planach mieliśmy, nie wiem, 30-20 rekrutacji kwartalnych, coś takiego, były takie plany. I wiesz, a wtedy nas było 40, a my mówiliśmy o 30 osobach i my dowiedzieliśmy na przykład tylko 2 osoby, więc my dopiero doszliśmy do tego poziomu, o którym my rozmawialiśmy 2 lata temu w przypadku poprzedniej rundy, więc... Wspomniałeś o tym, że COVID dla was był dużym plusem. Jak myśmy inwestowali, mieliście tylko biuro w Szczecinie. Jakby co wam to dało, że COVID wymusił tą zmianę? Znaczy, COVID z definicji nie był niczym dobrym, ale tam w kontekście transformacji dużo rzeczy przyspieszył i to jest tak, że tak mieliśmy biuro w Szczecinie, dość mocno byliśmy zamknięci na Szczecin, co też właśnie wymieniłem jako to był błąd. Pamiętam, jak sam staram się przekonywać ludzi i nawet mieliśmy taką hipotezę, że Szczecin jest fajną lokalizacją, bo blisko Berlina i można na przykład z Berlina raz na jakiś czas przyjeżdżać. A wy otworzyliście biuro warszawskie zanim się zaczęła pandemia, czy w trakcie? W trakcie pandemii. To był ten pomiędzy pierwszą a drugą falą. I zrobiliśmy to głównie dlatego, bo jakby biuro jest u nas jakby takim bardzo ważną częścią kultury i Warszawa stawała się miejscem, gdzie mieliśmy zaraz po Szczecinie największą ilość osób i ten taki experience, który oferujemy kandydatom, to jest właśnie to, że i możesz pracować z biura i możesz pracować z domu, ale to ty decydujesz. Są ludzie, którzy nie pojawiają się w biurze przez pół roku. I to jest okej, jakby, ale jeżeli masz potrzebę chodzenia do biura, na przykład mam taką potrzebę, ja jestem codziennie w biurze, to pracuj w taki sposób, jaki chcesz i wiesz, i tworzenie jakichś takich zasad, jakie tworzą firmy, że nie wiem, że mamy biuro, mamy duże biuro, więc pojawiajcie się 2 dni w tygodniu, bo my tak chcemy, jest totalnie bez sensu
więc bardziej biuro nie służy nam do tego, żeby kontrolować tych ludzi, żeby obserwować, czy oni przychodzą do pracy, czy nie przychodzą, tylko po prostu jako element, który pomaga Ci być jeszcze bardziej efektywnym, jeszcze bardziej pracować z większą przyjemnością i coś, co pozytywnie wpływa na taki biznesowy, na Ciebie jako specjalistę, menadżera itp. itd. Wrócę do jednego wątku, który poruszyliśmy, core values. Tak. Jak myśmy inwestowali w mieście valuesy, dzisiaj właśnie Tak. prezentować nowe Godzinę temu valuesy. była tak prezentacja. W jaki sposób wypracowuje się wartości? Po co są wartości? Jak dużo to jest czasu? Jak to w ogóle zrobiliście? Bardzo jestem ciekawy. To też jest zasługa Eweliny. Ja brałem udział w procesie, ale sam tego procesu nie ustawiałem, ale mogę powiedzieć, jak to obserwowałem z perspektywy, jak ja byłem w tym procesie zaangażowany. Więc tak, na początku Ewelina zorganizowała spotkanie i z nami jako z management teamem i z poszczególnymi zespołami. Na tej podstawie zdraftowała różne valuesy. Następnie były kolejne spotkania, które jakby odbijały różne scenariusze z różnymi zespołami. Finalnie usiedliśmy wszyscy i po prostu pogadaliśmy o tym, dobra, to jest na przykład learn and share. Takie zachowania są takie zachowania nie są Co o tym myślimy? I dyskutowaliśmy o każdym zachowaniu. To były kilkugodzinne spotkania, podczas których gadaliśmy o tym, learn and share. Czy to jest że ktoś pojedzie na konferencję i jakby będzie miał coś, co będzie chciał przekazać innym, ale na przykład nie będzie chciał o tym opowiedzieć. No tak jest ale fajnie by było też na przykład, nie wiem, jakby wrzucić jakąś notatkę, czy na przykład, nie wiem, było daily, to na przykład powiedział parę słów, więc to są rzeczy, które jakby chcemy, chcemy promować, no i tak samo było z innymi wartościami, czy be fair, taka nasza korowa tak naprawdę wartość, że jesteśmy fair w stosunku do naszych pracowników, czy focus on impact. To są jakby fundamentalne wartości, które mocno nas napędzają. Co do valuesów, bo ja podobny proces przeprowadzałem ze Stefanem w Booksy i pamiętam, mieliśmy taką rozmowę, gdzie Stefan mówił, że część ludzi, jak ma taką sytuację, która jest w sumie niejednoznaczna, jaka decyzja jest optymalna, to podejmuje decyzje dokładnie takie, jak on by podjął, a część podejmuje absolutnie przeciwstawne. I stwierdziliśmy, że po to są valuesy, że valuesy są takim drogowskazem, które mają powiedzieć, jak masz taką sytuację, która nie jest zero-jedynkowo tam powiedzmy oczywista, to właśnie możesz spojrzeć na tą ściągę valuesową i zdecydować, w którym kierunku idziesz, nie? Na przykład w Booksy tam była taka wartość Merchant First, jej już teraz nie ma, ale myśmy ją bardzo mocno mieli i to było w takim DNA firmy, że fryzjer był w takim centrum i jak były jakieś sytuacje, to zawsze szliśmy na korzyść fryzjera, nawet jeżeli to ekonomicznie nie miało oczywistego sensu dla firmy. I wy takie fajne zdanie powiedzieliście, że to nie powinno być tam puste slogany na ścianie. Jak zamierzacie jakby pracować nad tym, żeby te wartości żyły? My zawsze mieliśmy coś takiego, co nazywaliśmy Core Values Competition i organizowaliśmy przez kilka kwartałów. Teraz będziemy też to wznawiać, kiedy te nowe wartości weszły. I to działało, i ten konkurs działa na takiej zasadzie, że masz jakby te 4 valuesy, które my mamy i opisujesz różne historie, na przykład focus on impact, że nasz szef technologii, który też się zajmuje rzeczami cennikowymi, siedział przez 3 miesiące i pracował nad nowym cennikiem, ale gdy ten cennik wydał, no to totalnie zmieniło jakby trajektorię wzrostu w ostatnich miesiącach. No i to są różne historie, które po prostu każdy z naszych współpracowników może podesłać. No i ta osoba, która wygrywa, tam oczywiście są fajne nagrody, ale taką najbardziej symboliczną nagrodą są złote kuboty. I u 2 naszych pracowników jest w stanie zobaczyć takie złote kuboty na ten. Ja takich nie mam, ja mam żółte. Może zasłużysz, może spełnisz którąś z wartości i dostaniesz kiedyś złote kuboty. Może tak. Ale taki pocieszam się tymi żółtymi. Żółte kuboty są super. Jestem zaszczyconym użytkownikiem też klapek Kubota Tidio. Słuchaj, wychodząc trochę z HR-ów, ja zawsze mam coś takiego, że jak się zderzamy, to widzę, że ty masz jakieś nowe narzędzia, nowe produkty, które niedawno wdrożyłeś. Co ostatnio wdrożyłeś z rozwiązań, frameworków czy produktów, co było dużym impaktem na firmę i co mógłbyś polecić innym startupom? Tak staram się to
ograniczyć, bo jak nasz szef finansów do nas dołączył, to właśnie mówi, no, że ja tak lubię aplikacje, że jakby one dużo mi ułatwiają i przyszedł i się przeraził, mówi, że nigdy nie widział tylu aplikacji w jednej firmie, więc już to dla mnie to był taki znak, że ja trochę przyginam, co nie? Trochę przyginam. Poza tym im więcej nas jest, to my musimy trochę inne aplikacje wybierać, czyli one muszą mieć jakby spełniać wszystkie standardy bezpieczeństwa. Są rzeczy, na które po prostu już musimy zwracać uwagę, nie możemy korzystać z pierwszej, lepszej aplikacji, tylko te dane naprawdę muszą być bezpieczne, bo to są często dane czy naszych pracowników, czy naszych klientów. Ale ostatnio mocno się zakochałem w Airtable. To jest fenomenalne narzędzie. Wiele procesów przenieśliśmy na Airtable. To jest narzędzie, które naprawdę jesteś w stanie dopasować do swoich potrzeb. Wiele narzędzi, które chcieliśmy sami zakodować, na przykład, nie wiem, na przykład narzędzie do kwalifikacji rozmów, czyli czego dotyczyła dana rozmowa, jesteśmy w stanie przenieść na takie narzędzia, na przykład jak Airtable, więc jest bardzo wszechstronne, mocno je polecam. U mnie zawsze jest Excel Search, ja jestem, wielkim fanem Excela i nawet notatki robię w Excelu, to jest już ten poziom, ale Airtable to jest coś naprawdę fajnego. Mi ostatnio wspominałeś, że fajnie zacząć sobie radzić z churnem płatnościowym też. Tak. Profitwell, oni mają taki moduł czernowy. To jest w ogóle niesamowite, w sensie jak wchodzisz na produkt, to może nie jest najlepiej wyglądający produkt na świecie, ale jeżeli popatrzysz na tą matmę i to, jak oni, jak analityka działa w tym produkcie, to coś niesamowitego i jak oni odzyskują churn, to oni naprawdę pokazują, jak ten churn odzyskują, czyli na przykład wyświetlając pytanie o kartę w momencie, kiedy klient wchodzi do produktu, tłumacząc wiadomości na określone języki, wysyłając wiadomości w odpowiedniej strefie czasowej. Tych akcji prewencyjnych churnu jest bardzo dużo i dodam, że to brzmi bardzo błaho i każdy może powiedzieć, OK, ja przecież też takie akcje mogę wdrożyć, więc po co miałbym komukolwiek za to płacić? Ale to tak do końca nie jest, no bo oni naprawdę się nad tym głowią, naprawdę dużo czasu na tym poświęcili i nawet wysyłanie maili jest tak doprowadzone do perfekcji, że żeby otworzyć jakby podobne doświadczenia, no byśmy potrzebowali pewnie kilkunastu, może nie kilku, ale kilku miesięcy minimum, tylko na samych mailach, a tych akcji, które robią, jest o wiele więcej. Bo ty jesteś już jednym z bardziej dojrzałych startupów, pewnie bym powiedział ekstraklasą, jeżeli chodzi o polskie podwórko, a nawet myślę, że globalnie. Co byś powiedział, jakie byś dał rady, które warto wziąć dla osób, które są trochę wcześniej i słuchają tej rozmowy? Dobre pytanie. Zastanawiałem się nad tym, czy przez ostatnie 10 lat, bo tak około 10 lat to trwa moja przygoda, czy mogłem sobie zrobić lepiej, czy mogłem jakąś rzecz zrobić inaczej. I pewnie tak, pewnie jakbym się cofnął w czasie z obecną wiedzą, to pewnie inaczej by to wyglądało i pewnie do obecnych wzrostów nie doszlibyśmy w 7 lat, czy tam w 8, tylko doszlibyśmy pewnie w 2-3 i zupełnie byśmy to zmienili. Ale spodobało mi się to, co ty mi ostatnio powiedziałeś, że rozmawiałeś z jednym z takich lepszych inwestorów w Stanach, no i chciał zapytać, jak możemy stworzyć jeszcze większy fundusz, jak możemy wejść jeszcze do kolejnej ligi? On ci powiedział czas, w sensie poznasz ich funderów, będziesz z nimi miał dobre relacje, oni się poexitują, ty będziesz miał relacje, będziesz znał ludzi, no i po prostu to samo i w pewnym momencie zaczniesz być informowany o dealach, które w tym momencie są dla ciebie niedostępne. I to chyba jest tak samo, w sensie wszystko to jest czas, na zasadzie, że czas i determinacja, nauka przy tym, więc myślę, że to jest najlepsza rada. Ja mam nadal poczucie, że rok temu, jak ja patrzę na swoje działania, to ja przecieram oczy z zdumienia. Ja pamiętam, że jak wy w nas zainwestowaliście, to bym w życiu w nas nie zainwestował, w sensie ja też znam waszą jakby, w jaki sposób inwestujecie w startupy i to często są ludzie i po prostu nie patrzycie de facto na to, co jest w tej firmie, bo jak się na to patrzy, no to często nie ma czego zbierać, ale bardziej patrzycie na funderów i pamiętam, że jak ty nawet zauważyłeś, że było jedno spotkanie i później było kolejne, to ty po prostu patrzysz obserwujesz ludzi i widzisz na przykład, jak ta osoba się nauczyła, jak odbiera feedback. Jest bardziej takie bardziej patrzy, bardziej po prostu to jest skupione na osobach. No i wydaje mi się, że to jest też odpowiedź, co nie? W sensie, że po prostu rozwój i czas i chyba ciężko przyspieszyć pewne rzeczy. Mi się wydaje, że bardzo fajne jest to, co powiedziałeś i rzeczywiście u ciebie to, co sprawiło, że przez rok tam za tobą biegaliśmy z term sheetami i tam cię ja tego tak nie odebrałem stalkowaliśmy, to
To wynika z tego, że u Ciebie widać niesamowitą krzywą uczenia się. I to, o czym Ty mówisz, że jak Ty widzisz, co robiłeś rok temu, to po prostu była inna firma, inny zupełnie sposób działania, to jest chyba najlepszy wyznacznik, że warto sobie czasami zrobić taki snapshot, jak robiłem pewne rzeczy rok temu, jak ta firma wyglądała. I jeżeli po 12 miesiącach nie czujemy, że to jest przepaść, to znaczy, że trzeba wrzucić wyższy bieg i zacząć rosnąć, bo wiesz, my jak fundusz, jak patrzymy, to nie jest dla nas istotne, czy ty jesteś dzisiaj tutaj, czy tutaj, nie? Dla nas jest istotne, czy ty masz taki kąt, czy taki kąt, bo będziemy z tobą tam 7 lat i nieważne jest, z którego poziomu startujesz, nie? Ważne jest, jak szybko będziesz rósł. I my mamy parę firm, które są trochę później z pierwszego portfela, no to chociażby Stefan Batory w 2015 roku, to w ogóle do dzisiejszego Stefana Batorego to nawet nie mógłby stanąć obok. No on po prostu przez te 6 lat się mega dużo nauczył. No i ta firma bardzo urosła. Tytus, sporo super fajnych insightów, także bardzo dzięki za rozmowę. Dzięki również. Ja jestem pod mega wrażeniem tego, jak budujecie kulturę organizacyjną firmy, tego fokusu na ludzi. Jestem przekonany, że to w długim okresie się spłaci, że tak powiem. I pytanie, czego Ci można życzyć na przyszłość biznesowo i prywatnie? Biznesowo, prywatnie, wiesz, no, satysfakcji przede wszystkim, żeby wiesz, to co robię, wiesz, mnie bawiło i żeby, no to jest chyba z takiej satysfakcji, zadowolenia, ciągłych wzrostów, no i to są chyba takie najważniejsze obszary. Super, to trzymam kciuki, żeś miał tą satysfakcję. Ja gdzieś tam mam nadzieję, że tam po drodze się pojawi ten jednorożec i 10-rożec. No ale ci będę jeszcze jedną rzecz dodam, że zawsze to tak zawsze tak firmowałem, że to będzie unicorn, a tak ostatnio mi się zmieniło, że no, będzie dekakorn, nie? Nawet będzie to, wiesz, te 100 miliardów, no, to nie ma znaczenia. Bardziej chyba chodzi o to, ile ja się nauczę, ile ludzie, z którymi pracuję, się nauczą, jak będziemy mieli mocny fan z tego, co robimy, bo też jesteśmy taką firmą, do której jak dołączasz, to chcemy, żebyś miał z tego fan. Oczywiście jest ciężka praca, oczywiście są inne rzeczy, ale też, żebyś na koniec dnia mógł powiedzieć, że okej, to była dobra decyzja i tak też o sobie chcemy myśleć, że nie chcemy, wiesz, po 5 czy po 10 latach usiąść i powiedzieć, nie no to wiesz, zachorowaliśmy się, wychodziliśmy z biura o godzinach 19, 20, nie mieliśmy czasu, poświęciliśmy wszystko i teraz wiesz, teraz zmieniamy życie o 180 stopni, bo też takie historie znam i ja bardziej chciałbym, żeby to był sprint, maraton, a nie sprint. Ray Dalio w książce Principles mówi, że on się fokusuje, żeby mieć meaningful work and meaningful relationships. To dosyć blisko. Tak, to chyba nawet lepsze niż satysfakcja. No. Słuchaj, to życzę Ci i satysfakcji, i tego dekakorna po drodze, i tych wartościowych relacji, i wartościowej roboty. I dzięki raz jeszcze za rozmowę. Dzięki również.